Praca, szwajcarska baza. I port widzimy tutaj. Miejsce parkingowe, super. Zaparkowane jedną ręką. Dzień dobry, jest poniedziałek, wyjechałam w końcu ze ształu 3-kilometrowego do kolejki na granicy bazy. Po pierwsze co zrobię, to zrobię sobie zdjęcie stanu licznika. To mi będzie potrzebne do... Dlaczego? To mi będzie potrzebne do tego, aby uiścić opłatę za drogi, za przejazd przez Szwajcarię. Zaraz wam pokażę i właściwie o tym chciałam zrobić taki film, bo jest troszeczkę nietypowo, jak na całą Europę. Więc jeżeli jest jakiś kierowca, który jeszcze nigdy nie jechał do Szwajcarii, zawsze sobie warto zerknąć. Szybki film, szybka akcja. Po pierwsze, musimy załatwić kartę, taką pomarańczową kartę, która nie wiem jak się nazywa naprawdę, do danej ciężarówki, która jest przypisana dla danej ciężarówki. Wyrabia się gdzieś tutaj, wtedy gdy mamy kartę, idziemy dalej. Do tego niezbędny jest stan licznika. Lecimy. Teraz sobie wezmę wszystkie dokumenty, aby załatwić też dokumenty celne. Jak wygląda parking dla granicy? Gdy nie ma się wyrobionych dokumentów T1 lub T2, gdy jedzie się tranzytem, wszystko idzie szybko, nie trzeba stać w tym sztale całym. No ja nie jadę tranzytem, tylko dostarczam do Szwajcarii, więc muszę sobie tutaj załatwić wszystko. Tutaj na parkingu podobno jest zaraz gdzieś przejście do stacji kolejowej, także jeżeli komuś wypadnie stać na weekend, to są tutaj prysznice, są toalety i można sobie pojechać do Zurichu na przykład. Zresztą jak się jedzie do Szwajcarii, w Szwajcarii do każdej wioski można koleją dojechać. Nie jest to tanie, ale jak się ma stać weekend, to czemu nie? Jest też tutaj sklep, więc można się już wyposażyć. Bardzo dawno już nie byłam na tej granicy, ja zawsze w ogóle przekraczałam granicę, jeżeli chodzi o Szwajcarię w Saint-Louis. Tam nigdy nie było po stronie francuskiej, też do bazy, ale tam na tej A35 raczej nie było nigdy korków do wjazdu na granicę, tutaj tam zawsze są, więc... Ale dzisiaj musiałam jechać tędy, więc tędy. Nie pamiętam za bardzo gdzie iść, ale dam radę. No i mam kartę. Trwało to 5 minut, potrzebny jest dowód do ciężarówki, potrzebna jest licencja i certyfikat Euro 6. Ja mam Euro 6, wy macie inne, to macie inne. Załatwiłam to tutaj. I karta nazywa się LSVA. Teraz gdy mam już kartę, potrzebuję DKV-ki, potrzebuję gotówki lub cokolwiek, z czym mogę płacić. I idę sobie zacząć opłacać drogę. Zawsze na granicy są jakieś takie budki z tiketami. I zobaczymy, czy pamiętam, jak to się robi. Pierwsza karta wkładała się tu. Pomóc ci? Nie, teraz wiem. Już chyba pamiętam. Aha. A może nie pamiętam, zaraz znajdę. Euro 6. Ok. Aktualny stan licznika. Teraz mam w telefonie. Dzięki. Widzicie, zawsze się znajdzie ktoś, kto chce pomóc. A jak nie chce pomóc, to się trzeba zapytać o pomoc i zawsze się coś poradzi, nie? Kierowca sobie musi radzić. Dobra. Stan licznika jest 48 541 z przyczepą, jedynka 40 ton. Sposób ocenia karta do tankowania.
i dostajemy takie coś. Ten papier trzeba trzymać ze sobą cały czas do kontroli, ale potem powiem później. Teraz idę załatwić dokumenty. No i załatwione. Procedury niby zawsze są takie same. Pieczątka od Niemca, pieczątka od Szwajcara, jazda, plus opłata za drogę, ale zawsze jeszcze mnie czymś zaskoczą. Dobra, teraz do auta i jedziemy. Dobra, jak to mówią, jedziemy na granicy parzy, trzeba szybko jechać. Niby dobrze, ale trzeba uciekać stąd. Co mam? Mam to, czyli to jest opłata za autostradę, tak to wygląda. Trzeba ten papierek trzymać ze sobą, jeden egzemplarz zostanie zabrany tutaj, z tego co pamiętam. Później tutaj w tych kratkach wpisuje się stan licznika, gdy już się wyjeżdża z kraju, dlatego to jest bardzo ważne, żeby to trzymać, ponieważ jak się zgubi, to nie wiem ile to kosztuje, zgubienie tego, ale wystarczy, że kosztuje we frankach, a frank podobno frankowicze mówią, że wysoko stoi, więc wystarczy. CMR-ka, tego raczej nie trzeba, ja mam jeszcze tutaj zezwolenie, bo mam troszeczkę, mi wystaje ładunek, więc zezwolenie już musi być, odebrałam sobie tutaj. Oczywiście było załatwione wcześniej. No i mam jeszcze dokument celny. Ja normalnie zawsze jeździłam na T1 lub T2, w zależności od tego, gdzie tam jechałam. I tutaj mam wyjątkowo dzisiaj pierwszy raz na Passfrei. Jest mam tylko jakiś taki świstek. Ten świstek wygląda tak. Dobra, lecimy. Koguty muszę włączyć. Światła włączę, żeby nie było. No i zobaczymy. Wiecie, tak jak to jest na granicy. Można jest wszystko ok, ale jak ściągnie człowieka kontrola, jak chcą, to i tak coś znajdą. Więc najważniejsze jest dopiero przed nami, żeby przekroczyć granicę i powinno już być dobrze. Będziemy przekroczyć granicę bez problemu. Ja z tymi swoimi kogutami jestem pierwszy do ściągnięcia, w razie czego. A jeżeli chodzi o Szwajcarię, to oni lubią mierzyć, ważyć i w zasadzie co się tylko da, to oni lubią. Tutaj po lewej jest parking, autami zagrodzonych, chwała Bogu. Są rampy i tych rampy nikt nie lubi. Kto lubi, wiecie, ja pod tą rampą kiedyś byłam, tylko nie pamiętam, czy tutaj tą granicę też kiedyś przekraczałam. Nie pamiętam, czy to było tutaj, czy to było na Sandui. W każdym razie ja zaliczyłam rampę i ważenie i mierzenie. Zresztą tutaj jest bardzo popularne, że ciężarówki są mierzone na wysokość szczególnie. Chyba tam 4,5 jeszcze przychodzi, ale tam 4,10 to już lubią zatrzymać, dlatego wszystkie te takie ciężarówki w gorszym stanie zazwyczaj idą na jakieś mniejsze przejścia graniczne, tam gdzie się nie czepiają. Jeżeli chodzi o ten stan licznika wpisywany tutaj do poboru opłat, to jest tak, że oni właśnie czasami lubią
skontrolować, wejść po prostu tutaj do auta na granicy, prosić o tą karteczkę i sprawdzić, czy ten stan licznika, który wpisaliśmy na karteczce, zgadza się z tym, który jest podany, który jest w rzeczywistości. No tak to raczej przechodzi. Później po prostu kontrola wybrykowa. Dobra, lecimy.